Dzisiaj będę mówiła o uczeniu się rysowania. Nie jest to jednak materiał przeznaczony tylko i wyłącznie dla osób, które dopiero są na początku podróży, ale także dla tych, którzy już są bardziej zaawansowani, dlatego że sposób, o którym Wam opowiem za chwilę, ja stosuję cały czas, nawet teraz. Jeżeli spytacie kogoś, w jaki sposób nauczyć się rysowania, to taką radą, którą najczęściej usłyszycie, jest to, żeby rysować często, dużo, najlepiej codziennie. Kiedy ja słyszę tą radę, to od razu sobie wyobrażam ogromny wysiłek, który będę musiała włożyć, bezmiar czasu. Oczywiście, żeby nauczyć się rysowania, trzeba dużo rysować. Ale czy na pewno? Opowiem Wam o takiej sytuacji, która odwróci to wszystko do góry nogami. Zdarzyło się to już lata temu. Ja wtedy byłam na początku swojej drogi twórczej i tak naprawdę byłam w takim momencie, kiedy jeszcze nie byłam pewna, co chcę robić dalej. Nie widziałam siebie jako malarki, w ogóle nie brałam tego pod uwagę. Wydawało mi się, miałam takie dziwne wyobrażenie, że malarz to jest ktoś, kto się nauczył rysować, zanim jeszcze się nauczył mówić. W tamtym czasie mój warsztat już był na dosyć dobrym poziomie, już byłam zadowolona z tego, co robiłam, ale nie chciałam iść w stronę malarstwa, bardziej myślałam o grafice, ilustracji, o jakichś takich innych obszarach twórczych. Ale tak się zdarzyło, że moje życie dokonało wtedy pewnego dosyć sporego zwrotu i zaczęłam studiować filozofię. Myślenie to jest coś, co lubię robić. Lubię się zastanawiać nad światem, nad życiem, przemyśleć sobie to i owo, czasami nawet niestety dzielę włos na czworo. Przez to moją predyspozycję, upodobania, filozofia pochłonęła mnie na dobre kilka lat i moje tworzenie, moje malowanie poszło w odstawkę. Przez kilka lat nie malowałam, nie rysowałam, nie czytałam o sztuce, była to taka twórcza, czarna dziura. Nic nie robiłam. Ale tak to jest u mnie, że to tworzenie nie daje mi nigdy do końca spokoju i po jakimś czasie znowu poczułam to takie wewnętrzne ssanie, to pragnienie, żeby coś nowego zrobić, coś stworzyć, żeby zacząć malować. Muszę przyznać, że wtedy miałam strasznego pietra, bo po takiej długiej przerwie, trwającej kilka lat, jeżeli znowu zacznę malować, to pewnie nie będzie to na takim poziomie, na jakim skończyłam przed tą przerwą. Bałam się, że uwsteczniłam się przez ten okres przerwy. Ale jednak się przełamałam. Powiem Wam, że zdziwiłam się, kiedy skończyłam pierwszy obraz, dlatego że się okazało, że wcale się nie uwsteczniłam, ale przeciwnie, dokonał się we mnie jakiś postęp w tym moim malowaniu. I było to dla mnie bardzo, bardzo dziwne, bo jak to jest możliwe? Nie malowałam, nie tworzyłam, nie robiłam nic, a jednocześnie w tym czasie rozwijałam się. Dziś jasne są dla mnie dwie rzeczy. Po pierwsze, uczenie się rysowania i malowania jest procesem znacznie bardziej skomplikowanym, złożonym, niż mi się to wtedy wydawało. W tym procesie uczestniczy wiele rzeczy. Po pierwsze, pamięć mięśniowa. Uczymy nasze mięśnie określonych ruchów, pewnej swobody w rysowaniu. Z czasem nasza kreska staje się lżejsza, gesty pewniejsze. To wszystko jest bardzo ważne. Ta strona ruchowa na pewno stanowi bardzo dużą część przy rysunku i malarstwie. Drugą taką sprawą jest obserwacja. Uczymy się obserwować, patrzeć, porównywać. Kolejną rzeczą jest wiedza. Cały czas zdobywamy tą wiedzę. Uczymy się od innych, uczymy się obserwując obrazy, uczymy się z internetu, uczymy się sami robiąc coś i wyciągając wnioski. Także myślenie, które przerabia tą naszą wiedzę w ten sposób, że ona staje się bardziej taka skonkretyzowana i jeszcze dla nas bardziej przydatna. I na koniec pojawia się coś takiego jak taka pamięć uwewnętrzniona, czyli
jest to ten moment, kiedy całą tą wiedzę przetrawimy, przerobimy i weźmiemy tak głęboko w siebie, że nie musimy z niej świadomie korzystać, tylko w trakcie rysowania czy malowania korzystamy z niej nieświadomie. Nie musimy myśleć o tych rzeczach, które się nauczyliśmy. Drugą rzeczą, taką ważną, a propos całego procesu uczenia się, rysowania i malowania, jest to, że tak naprawdę jest to takie samo uczenie się jak każde inne. I pomyślicie, jak to? Przecież malarstwo jest czymś niezwykłym, twórczość jest czymś zupełnie innym niż cała reszta rzeczywistości. I to prawda, twórczość jest inna niż reszta naszych działań w życiu, ale uczenie się rysowania jest ciągle uczeniem się i dotyczą go takie same zasady i takie same reguły, jak przy każdym innym uczeniu się. I to jest ważne, żeby sobie to uświadomić, bo to sprawia, że możemy zyskać pewną kontrolę nad tym, jak się uczymy, jak szybko i jakie efekty osiągamy. Dlaczego rada dużo rysuj, słabo działa? Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jest początek roku szkolnego, 1. klasa, podstawówki, wchodzi nauczyciel i mówi do uczniów, żeby nauczyć się pisać, musicie dużo pisać. Więc wyciągnijcie długopisy, zeszyty i zaczynajcie. Jak myślicie, ilu z tych uczniów odniesie sukces? Na pewno znajdą się tacy, którzy będą mieli tak dużą determinację, siłę woli, że w końcu się tego pisania nauczą, ale ta nauka będzie dla nich też bardzo żmudna i powolna. Dlaczego rada rysuj dużo nie sprawdza się tak do końca? Mimo że jest prawdziwa, bo o to chodzi. Musimy dużo rysować, żeby się tego nauczyć. Ale dlaczego nie wystarcza? Dlatego, że jest mało konkretna, bardzo ogólnikowa. Nie mówi nam tak naprawdę, czego mamy się nauczyć, czego naprawdę uczymy się, kiedy tylko i wyłącznie dużo rysujemy. Tą rzeczą, której uczymy się przede wszystkim, jest wyrabianie pamięci mięśniowej. Ćwiczymy rękę, całą rękę, czasami nawet całą postawę, zależy jeszcze na jakim formacie rysujemy czy szkicujemy. Ale tak naprawdę oprócz tej pamięci mięśniowej, którą można wykształcić tylko w ten sposób, niewiele innych rzeczy uczymy się tylko i wyłącznie rysując. Jak zrobić to lepiej? Jak sprawić, żeby to rysowanie, które musimy wykonać, żeby ono było bardziej efektywne, żeby przynosiło nam wyraźne efekty, tak żebyśmy byli w stanie je dosyć szybko zauważyć. Przede wszystkim warto mieć plan. Zanim zaczniecie, zastanówcie się, czego konkretnie chcecie się nauczyć, a potem określcie, w jakiej kolejności. Są rzeczy, których warto nauczyć się wcześniej i później. Ta kolejność czasami ma znaczenie, czasami nie. Ale warto mieć plan. To nie musi być plan taki rozrysowany, poważny plan, ale przynajmniej, żebyście mieli jakiś pomysł na to, jak wasza nauka ma wyglądać w najbliższym czasie. Kiedy już macie ten plan i chcecie zacząć rysować zgodnie z tym planem, to warto robić to w ten sposób, żeby każdy szkic czegoś nas uczył. Więc zanim zaczniecie ten szkic, zastanówcie się, po co go robicie, co on ma wam dać, czego ma was nauczyć. Dobrze jest sobie wymyślić jakiś problem, który ten szkic ma rozwiązać, albo jakieś pytanie, na które ten szkic ma odpowiedzieć. Jak to może wyglądać? Na przykład, jak zrobić ciekawy rysunek linearny? I już, mam pytanie, rysuję, wykonuję szkic. Tym, co warto zastosować już w trakcie tego rysowania, jest pewna forma skupienia się. Chodzi o to, żeby rozwiązywać tylko ten problem, a nie wszystko inne dookoła. Chcę się nauczyć rysunku linearnego, to wykonuję szkic tylko linią. Nie robię w tym momencie światłocienia, nie stosuję koloru, upraszczam ten szkic najbardziej jak się da, tylko po to, żeby on się ograniczył do tego, czego konkretnie się chce nauczyć. Dzięki temu ten szkic zajmuje o wiele mniej czasu niż bardzo wypracowana praca. I jeżeli skończę ten szkic, warto pomyśleć nad tym, co mi się udało i dlaczego, i co mi się nie udało i dlaczego. W jaki sposób rozwiązałam ten problem, czy się udało go rozwiązać, czy nie, w jakich aspektach się udało, w jakich się nie udało i dlaczego. Dlaczego
jest ważne, bo pokazuje Wam, co jeszcze należy zrobić. W przypadku tego naszego rysunku linearnego mogło się udać to, że kształty są interesujące. Dlaczego? Dlatego, że różnicowałam linię i w jednych miejscach ona jest taka bardziej urozmaicona, a w innych miejscach mam bardziej proste kawałki. Czego mi się nie udało? Mogło mi się nie udać to, że wrażenie mam takie, że wszystko jest bardzo płaskie. Dlaczego? Dlatego, że moja linia jest jednakowa w każdym miejscu, a mogłaby być tu cieńsza, tu grubsza, tu jaśniejsza, tu ciemniejsza. Kiedy przemyślałam ten szkic, 30 sekund, nie więcej, to wtedy mogę zrobić następny szkic, opierając się jakby o to, czego się właśnie nauczyłam, wykorzystując te rzeczy, które mi się udały i starając się poprawić te rzeczy, o których wiem już, czym są, te rzeczy, które mi się nie udały w tym wcześniejszym szkicu. I w ten sposób zaczynacie robić cykl prac wokół tego jednego problemu, zaczynacie eksploatować ten problem, więc ten cykl prac, prostych szkiców, bardzo szybkich, pozwala Wam nauczyć się czegoś na ten jeden bardzo wąski temat. Po jakimś czasie, kiedy wykonacie małą serię tych szkiców, zauważycie u siebie jakiś postęp, Wasze prace wychodzą coraz lepsze i zauważycie, że ten problem, ten temat, który tutaj rozwiązywaliście, jest w większości skończony. Tak jest na dobrze skończony. I w tym momencie warto przerwać. Nie dążcie do doskonałości, do perfekcji w tym szkicowaniu, dlatego że Wasze tempo nauki bardzo spadnie. O wiele lepiej w tym momencie zakończyć i zabrać się za następny problem, a potem jeszcze jeden i tak bardziej szerzej, z różnych stron uczyć się tego rysowania, niż jedną bardzo wąską rzecz drążyć nie wiadomo kiedy. O wiele lepiej jest również po jakimś czasie, dłuższym lub krótszym, wrócić do tego problemu i się nagle okaże, że patrzycie na niego z innej strony, że inne rzeczy się tutaj jeszcze pojawiły i wtedy znowu można wykonać serię szkiców, ucząc się czegoś nowego. Ale bardzo ważne jest, żeby nie zafiksować się tak na tej jednej rzeczy, że udoskonalacie ją, a cała reszta leży. Kiedy już macie jeden taki problem zamknięty albo całą serię, warto co jakiś czas zrobić pracę bardziej dokończoną. Już nie szkic taki szybciutki, tylko jakąś taką normalną pracę, czy rysunkową, czy malarską. Może być to praca w szkicowniku, to nie musi być nic wielkiego, ale chodzi o to, żebyście zobaczyli, w jaki sposób te rzeczy, których się nauczyliście, jesteście w stanie użyć w swojej takiej już normalnej pracy, w swoim normalnym rysunku czy obrazie. Co daje taki sposób uczenia się rysowania? Po pierwsze, uczycie się bardzo konkretnych rzeczy. Zdobywacie tą konkretną wiedzę, która może Wam się przydać w przyszłości i już sprawdzacie, w jaki sposób ona Wam się przydaje. Są to rzeczy, te tematy, problemy, których możecie poszukać w internecie, w książkach, patrząc na pracę innych osób, słuchając, jak ktoś mówi o swoich pracach, co zrobił, dlaczego, jakie miał pomysły. Po drugie, uczycie się jednej rzeczy naraz. Nie ładujecie wszystkiego do tego jednego szkicu, tylko staracie się go tak uprościć, żeby rozwiązać tylko i wyłącznie ten problem, który macie rozwiązać. W związku z czym ułatwiacie sobie bardzo proces uczenia się, bo wiele łatwiej nam się uczyć jednej rzeczy naraz niż 10 rzeczy naraz. Po trzecie, Wasze uczenie się zaczyna przebiegać szybko, dlatego że Wasze prace nie są trwającymi wiele godzin zaawansowanymi pracami, tylko są bardzo prostymi szkicami, więc macie wyraźny postęp. Przez to, że zaprzęgliście myślenie i takie wnioskowanie do tego procesu rysowania, Wasz umysł może korzystać z tej wiedzy. On już nie gdyba, czego się mam nauczyć, nie zastanawia się sam, nie błądzi, tylko Wy wyraźnie mówicie, chcę nauczyć się tego i tego i po chwili, jak skończycie szkic, nauczyłem się tego jeszcze nie, więc chcę się nauczyć następnej rzeczy i Wasz umysł przyswaja tą konkretną rzecz. W związku z tym, że robicie postępy, zaczyna rosnąć Wasza motywacja. Wiecie, jakie cele są przed Wami, bardzo konkretne cele
I jak zrobicie te parę szkiców, to macie ten cel zrealizowany, nauczyliście się konkretnej rzeczy i to jest takie bardzo budujące i napędza człowieka do pracy na przyszłość. W dodatku rośnie też wasza ciekawość. Przez to, że zastanawiacie się nad tymi swoimi pracami, to stajecie się bardziej świadomi swojego procesu twórczego. A jak się stajecie świadomi tego, to zastanawiacie się, co by tu jeszcze zrobić. Nie macie nagle problemu z tym, żeby znaleźć sobie jakieś rzeczy do rysowania czy malowania, czy jakieś problemy, których chcielibyście jeszcze się nauczyć, tematy. Ta ciekawość też zaczyna was tutaj napędzać do robienia następnych rzeczy. I koniec końców, przez to, że to wszystko staje się taką samonapędzającą się trochę maszyną, to zaczynacie być bardziej zadowoleni. My ludzie tak mamy, że w momencie, kiedy coś nam wychodzi, kiedy coś się udaje, kiedy widzimy efekty naszej pracy, to czujemy się z tym dobrze i daje nam to radość. I myślę, że właśnie ten ostatni element powoduje, że to uczenie się w taki sposób jest warte wypróbowania. Nauka zaczyna być dla nas bardziej przyjemna i stajemy się takimi poszukiwaczami i tak naprawdę nie możemy się doczekać, kiedy zrobimy następną rzecz i co jeszcze i tak dalej. Mówiłam, że ja też stosuję tą metodę do dzisiaj. Stosuję ją przy swoim malowaniu w sposób taki troszeczkę zmodyfikowany. Można popatrzeć na to w jednym z moich filmów, tam gdzie opowiadam o moim szkicowniku. Zachęcam do obejrzenia tego. Teraz wam powiem o tym, jak robię to przy malowaniu obrazów, bo też stosuję te zabiegi, o których wam mówiłam. Bardzo często, kiedy zacznę obraz, a właściwie zanim zacznę obraz, zastanawiam się, po co ten obraz maluję, co ten obraz ma zrobić, jaki problem chcę w nim rozwiązać. Kiedy wiem, po co to robię, to mi wytacza jakby taką ścieżkę, w jaki sposób chcę podejść do tego obrazu. Oczywiście w samym procesie tworzenia to już różnie. Dużo z tego procesu jest nieświadoma i tylko czasami tam mam jakieś przemyślenia w trakcie, ale kiedy obraz skończę, tak jak przy tym uczeniu się, robię taką szybką analizę. Czy udało mi się zrobić to, co chciałam? Co mi się udało? Dlaczego? Co mi się nie udało? Dlaczego? Co chciałam poprawić? Nawet jeżeli obraz generalnie uważam za udany, często znajdą się w nim jakieś miejsca, które nie do końca mnie satysfakcjonują, albo na przykład zrealizowałam ten problem, ten temat, zrobiłam to, co chciałam, ale wyszło troszeczkę inaczej niż zamierzałam. Bardzo często wtedy się zdarza, że wykonuję cały cykl obrazów, bo po zrobieniu tego pierwszego obrazu i po tym, jak się pozastanawiam, przemyślę, co wyszło i jak, rodzą mi się nowe pomysły i nowe pytania i nowe rzeczy do zrobienia. Więc bardzo często pracuję wtedy w krótkiej takiej serii obrazów, to może być tam 4, 5, najczęściej tak to się u mnie zamyka. Oczywiście to nie jest tak, że cały czas, że cały mój proces twórczy jest z tymi takimi przemyśleniami, bo to jest bardzo taki wymagający dużo energii sposób malowania i czasami po prostu chcę odprężyć się przy malowaniu i czasami chcę, żeby to było tylko takie dla czystej przyjemności i bez żadnego tam kombinowania. Więc w moim tworzeniu, w moim procesie są takie momenty, kiedy właśnie bardziej się zastanawiam, bardziej kombinuję i powstaje cykl prac wokół tego problemu, a są takie momenty, kiedy po prostu wybieram sobie coś do malowania i tak już bardziej relaksacyjnie maluję tą pracę. Taki cykl prac kończę zwykle wtedy, kiedy czuję, że w dużej mierze wyeksploatowałam ten temat, że to moje takie nakręcenie na tą konkretną rzecz, na ten temat, na ten problem, tak zaczyna pomału upadać, że tracę tą taką energię i wtedy przerzucam się i zaczynam malować inne rzeczy. I zdarza mi się, że po jakimś czasie, to trudno określić ten czas, że po jakimś czasie powracam znowu do tamtego tematu i wtedy
Powracam do niego jakby z innego poziomu, dlatego że jestem bogatsza już o tą wiedzę, o te doświadczenia, które wcześniej robiąc ten cykl miałam i tą wiedzę, którą wtedy zdobyłam. Jako przykład takiego cyklu moich prac, który realizowałam właśnie w ten sposób, są moje obrazy przedstawiające irysy. Nie chodziło mi wtedy już o to, żeby się nauczyć, jak realistycznie malować irys, bo to już potrafię. Bardziej zastanawiałam się nad tym, w jaki sposób chcę interpretować irys, jak go pokazywać, w jakich kompozycjach, w jakim ujęciu i tak dalej. Więc wykonałam całą serię prac pokazującą irysy i zobaczycie, że to podejście było różne. Różnie podchodziłam do tła, wybierałam też różne irysy w różnym ujęciu, czasami taką pokazywałam całą kępę, czasami bliżej i to wszystko było właśnie w ramach takiego procesu zastanawiania się, co i jak zrobić. I po dłuższym czasie, kiedy rzeczywiście znowu wróciłam do tego tematu i namalowałam kolejny obraz z irysami, wtedy już mogłam skorzystać z tych wcześniejszych doświadczeń i zrobić coś nowego, wypróbować coś nowego w następnej pracy. Plusem dla mnie jest to, że pracując w ten sposób gromadzę ogromną wiedzę, że moje doświadczenia, które mam w trakcie malowania, że one nie przepadają gdzieś, tylko ja je przetwarzam i biorę w siebie wewnątrz, gdzieś w jakąś głębię, wchodzą w takie miejsce nie do końca już świadome i w momencie, kiedy maluję następne prace, korzystam z tych moich wcześniejszych doświadczeń już nieświadomie. Ja nie muszę myśleć o tym. I o to mi właśnie chodzi. Chcę rozwiązywać tylko jeden problem naraz. Kiedy zaczynam nowy obraz, mam swój pomysł na niego, mam ten jeden problem do rozwiązania w tym obrazie, a te wszystkie inne pozostałe rzeczy, które trzeba rozwiązać w trakcie malowania obrazu, nie muszę ich świadomie rozwiązywać, dlatego że zrobiłam już to kiedyś, przepracowałam te tematy, przepracowałam te pomysły, one są we mnie i korzystam z nich nieświadomie i tak naprawdę w tym momencie ja rozwiązuję ten problem, a moja nieświadomość robi za mnie całą resztę. Tak to mniej więcej wygląda, dlatego że w trakcie malowania nie można myśleć o wszystkim. Duża część tego procesu jest nieświadoma, czasami mówimy, że intuicyjna, ale ja myślę, że nawet nasza intuicja bardzo korzysta z tego, co już się wcześniej nauczyliśmy. Po prostu nie musimy w tym momencie o tym myśleć. Dzięki temu budujemy sobie coraz bardziej tą taką bazę naszych umiejętności. Ciekawa jestem, co wy myślicie o tym moim pomyśle, czy wasz sposób uczenia się jest podobny, czy inny. Podzielcie się swoimi refleksjami w komentarzach, bardzo chętnie przeczytam. Kiedy dzielimy się z sobą różnymi informacjami, to nasza wiedza też się poszerza, dlatego że nie jest to wiedza zdobywana przez jedną osobę, ale przez wiele, wiele osób. Więc myślę, że to jest jeszcze taka tutaj wartość dodana do tych filmów, to co wy piszecie w komentarzach. Także zachęcam i do zobaczenia za tydzień.